poprzednim etapie grał pan jako ostatni uczestnik tuż przed przerwą. Dzisiaj rozpoczyna pan przesłuchania poranne. Czy to jest jakaś różnica? Ogromna. Źle mi się spało, nie wyspałem się. Wstaję rano i muszę grać od razu. Ale oprócz tego było dobrze, w sensie obudziłem się, kiedy wszedłem na scenę. Zarówno w pierwszym etapie, jak i teraz w drugim wykonał pan dokładnie ten sam gest, a w zasadzie spojrzenie. Tuż po wejściu na estradę zerknął pan w stronę jury, rozglądał się pan po publiczności, spojrzał pan też na sufit. Czy to jest rodzaj jakiejś strategii, żeby się skupić, a może rodzaj jakiegoś spojrzenia z wyzwaniem? Ja zupełnie nie patrzę w stronę jurorów. Wiem, że to tak wygląda, ale jurorzy są niżej mojego spojrzenia. Mianowicie ja patrzę na sufit, a raczej na całą konstrukcję tej pięknej sali tuż przed, żeby ją po prostu objąć w moim sercu i ją wypełnić. Ale nie patrzę na jury, chociaż słyszałem, że wiele osób tak się zastanawia, a to nie o to chodzi. To w takim razie o co? Jak nie mogę pani powiedzieć, bo to jest tajemnica, ale kiedyś na pewno powiem. To w takim razie przejdźmy do takich wątków, które mam nadzieję tajemnicą już nie są. Chciałam zapytać o opus 17, mazurki Fryderyka Chopina, które nie muszą pojawić się w drugim etapie, ale pan zdecydował, że się pojawią. Dlaczego właśnie taki wybór? Bo ja kocham mazurki, proszę panią. Ja naprawdę kocham mazurki, one są najbliższe mojemu sercu z utworów Chopina, ponieważ są taką jego esencją, jego duszy, chociaż są tak króciutkie, to jest niesamowite. I dlatego lubię je wykonywać, ponieważ czuję, że on tam oddał najwięcej swojego serca. No więc jeżeli tak, to ja też im oddaję najwięcej swojego serca i może Chopin się cieszy, a może nie, może się mylę, ale myślę, że nie. Czy ma pan jakiś swój pianistyczny wzór, jeśli chodzi o mazurki? Różnie to bywa. Na pewno Rubinsteina słucham dużo, ale też wspaniałe wykonania Kate Liu są z mazurków. I to przede wszystkim tyle, ale właściwie to przede wszystkim sam szukam jakiejś interpretacji. No i oczywiście mój profesor, który fantastycznie gra mazurki, doktor Krzysztof Książek, który tyle mi radzi, że dlatego są takie piękne. Moje ostatnie pytanie dotyczy ostatniego utworu w dzisiejszym pana programie, czyli Polonez As-Dur, opus 53. Czy to taka kropka nad i pana dzisiejszego występu? Tak, ale chyba atramentu zabrakło, żeby była ta kropka w pełni, ale tak, no, to jest takie wyjście z butem z sali, z fortepianu. Ale to jest tak wspaniały utwór, że trzeba wyciągnąć z niego jak najwięcej tego takiego, oczywiście heroizmu, to nie mówię, ale to zawsze mówię w każdym wywiadzie i już się ze mnie śmieją, ale tej polskości takiej, której naprawdę jest dużo, ale tam jest też dużo akurat tej francuskiej takiej l'esprit takiego walecznego, więc myślę, że to trzeba jakoś połączyć te dwa, ale przede wszystkim polskie oczywiście. Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu.